No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo nośnym tematem, czyli wodorem. Także oglądajcie. Więc przede wszystkim musimy rozprawić się z paroma, albo inaczej, opowiedzieć sobie o paru rzeczach, które są związane z wodorem. Przede wszystkim, jak pozyskujemy wodór, jak bardzo jest to efektywnie korzystne, w jakich dziedzinach transportu i przemysłu wodór jest pożyteczny i można go wykorzystywać i dlaczego moim zdaniem i większości ludzi, z którymi rozmawiałem, wodór jednak przynajmniej na razie nie będzie przyszłością, a już na pewno nie przyszłością drobnego transportu, czyli tego, czym my się zajmujemy na co dzień. Więc zacznijmy od tego, jak pozyskujemy wodór. Więc wodór można pozyskać na różne sposoby. Takim najprostszym, znanym chyba wszystkim sposobem jest pozyskiwanie wodoru na zasadzie elektrolizy, czyli po prostu oddziaływania prądem elektrycznym na H2O, czyli na wodę, z reguły zmieszaną na przykład, nie wiem, z sodą oczyszczoną dla ułatwienia przewodności. No i wtedy na katodzie i anodzie po prostu wydziela nam się wodór po jednej stronie, tlen po drugiej stronie jako pierwiastki w postaci gazowej. I to jest najprostsza metoda. Czy ona jest efektywna, czy nie, do tego wrócimy jeszcze później w dalszej części tego materiału. Natomiast oprócz tego wodór pozyskiwany jest jako odpad lub jako pierwiastek przypadkowy powstający przy wydobywaniu i pracy nad paliwami kopalnymi. I jest to w zależności od tego, jak ten proces się odbywa, wodór jest dzielony na wodór szary, czyli wodór taki, który jest wodorem brudnym w cudzysłowie, czyli jest to typowy wodór odpadowy i na przykład bardzo dużo takiego wodoru, określonej ilości takiego wodoru ma do dyspozycji Orlen, które może udostępniać na przykład na stacjach ładowania. Dodatkowo mamy wodór niebieski, nazywany niebieskim, który uzyskiwany jest już w procesach bardziej kontrolowalnych, gdzie producenci paliw kopalnych, czy tam ewentualnie producenci gazu są w stanie zapewnić, że 90% gazów cieplarnianych, które powstaje przy tym procesie, w szczególności chodzi tutaj o metan, jest wykorzystywanych wtórnie lub jest w jakiś sposób magazynowanych. Tak, to dotyczy oczywiście metanu, dwutlenku węgla i wszelkich innych rzeczy. Natomiast w rzeczywistości po sprawdzeniu okazuje się, że w tym niebieskim wodorze przy procesie jego produkcji producenci na tą chwilę są w rzeczywistości w stanie zatrzymać tylko 45% tego typu niezbyt korzystnych substancji, a musimy pamiętać, że metan jest ponad 8-krotnie bardziej niebezpieczny dla atmosfery w kontekście efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla na przykład. No i mamy wodór zielony, czyli wodór uzyskiwany właśnie w procesie elektrolizy ze źródeł odnawialnych. Tak? Czyli budujemy całą tą infrastrukturę, czy to są wiatraki, czy to są panele fotowoltaiczne i wykorzystujemy do produkcji wodoru na drodze elektrolizy. W ten sposób jakoś tam gromadzimy energię, natomiast czy jest to najbardziej słuszny sposób, no to do tego za chwilę przejdziemy. Więc mamy 3 takie sposoby uzyskiwania wodoru. W tej chwili 90%, jeszcze raz podkreślę, produkcji wodoru jest to produkcja raczej brudna, czyli mówimy o wodorze szarym, mówimy o wodorze niebieskim, natomiast wodoru zielonego jest bardzo niewiele jeszcze na tą chwilę pozyskiwane. Ma to źródła w wielu miejscach i o tym też jeszcze za chwilę. Teraz do czego wodór może być przydatny? Abstrahując od tego, jak wodór jest wytwarzany, no to wodór jest oczywiście jakimś tam źródłem energii. Dosyć dużym problemem wodoru jest to, że ma on małą gęstość energetyczną, czyli musimy dosyć mocno go skompresować, żeby wytworzyć energię z niego. I z wodoru możemy wytwarzać energię na 2 sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że po prostu wodór spalamy i w tym procesie wodór jest dosyć efektywny, czyli po prostu jest mocno wybuchowy. Oprócz spalania gorącego, w cudzysłowie, mamy jeszcze coś takiego jak cele paliwowe, w których jesteśmy w stanie wytworzyć coś w rodzaju baterii, czyli w procesie jakby ponownego łączenia wodoru z tlenem odzyskujemy energię elektryczną i powstaje nam też woda i trochę temperatury. I to na przykład jest wykorzystywane w tych samochodach wodorowych, które teraz znamy, chociażby w Toyocie Mirai. Wiemy już, w jaki sposób podstawowy można wykorzystać wodór do produkcji energii. No i teraz zobaczmy, jakie to ma zastosowanie w praktyce i gdzie może ewentualnie spowodować, że nasz transport będzie troszeczkę bardziej efektywny w kontekście zanieczyszczenia środowiska, no bo sama efektywność, powiedzmy, energetyczna może tutaj nie jest najważniejszą rzeczą na tą chwilę. No i oczywiście pierwszym takim sposobem wykorzystania wodoru to są rakiety nośne. Na przykład przez dosyć długi czas, chyba nadal zresztą w niektórych sytuacjach używa się do tego skroplonego wodoru, który miesza się z tlenem i powoduje, że mamy po prostu ciąg rakiety nośnej, czy jakiejkolwiek rakiety.
Natomiast jest to oczywiście najbardziej prymitywny sposób wykorzystania wodoru i tyle. Oprócz tego wygląda na to, że wodór może znaleźć zastosowanie najszybciej chyba w dużym transporcie, czyli na przykład w transporcie morskim, gdzie niewielka ilość cargo, która zostanie wykorzystana do przewożenia wodoru, pozwoli nam wykorzystać ten wodór chociażby do zasilania tych właśnie cel paliwowych i produkować energię do zasilania takiego statku, który sobie gdzieś tam powoli płynie po oceanie i dostarcza właśnie wasze samochody na przykład elektryczne albo może wodorowe. Kolejne takie zastosowanie, no to jest oczywiście lotnictwo, gdzie z przyczyn oczywistych wykorzystujemy na tą chwilę bardzo duże ilości paliw kopalnych i z tego co pamiętam, lotnictwo ogólnie i transportowe i cywilne odpowiada za dosyć dużą część zanieczyszczeń i efektu cieplarnianego, więc tutaj a z drugiej strony wykorzystanie napędu elektrycznego sensu stricte, czyli takiego, który znamy z samochodów elektrycznych, ma na tą chwilę przynajmniej jest niemożliwe, może nie absurdalne, ale niemożliwe, no bo taki samolot, który musi się wznieść w powietrze, wytworzyć siłę nośną, musiałby naprawdę dużo miejsca musiałoby zabierać baterie litowo-jonowe, czy jakiekolwiek baterie, które dodatkowo są niebezpieczne w transporcie. Wiecie na przykład, że na niektórych liniach lotniczych bardzo zwraca się uwagę na to, żeby nie brać ze sobą za dużo baterii litowo-jonowych. Zresztą były słynne przypadki. Był taki samolot kombi się nazywał, to był Boeing chyba, który wiózł na pokładzie bardzo dużo chyba baterii litowo-jonowych właśnie do notebooków Dell i doszło do pożaru na pokładzie i samolot spadł i to była tragedia w ruchu lotniczym. Więc tak naprawdę na tą chwilę wydaje się, że baterie litowo-jonowe i w ten sposób wykorzystanie do transportu lotniczego jest niemożliwe. Więc wygląda na to, że wodór mógłby być jakąś odpowiedzią, szczególnie, że Airbus prowadzi w tej chwili badania nad samolotem napędzanym wodorem. Więc tutaj wodór jest jakąś tam alternatywą i faktycznie użycie wodoru w tej akurat gałęzi transportu mogłoby dosyć wydatnie zmniejszyć efekt cieplarniany czy oddziaływanie tej gałęzi gospodarki na środowisko. Kolejna gałąź przemysłu, w której wodór może mieć zastosowanie i są już technologie do jego użytkowania, to jest produkcja stali, gdzie zużywa się bardzo duże ilości na przykład węgla, między innymi, do wytwarzania tej temperatury, czy energii elektrycznej, czy gazu, do wytwarzania temperatury, do wytapiania stali z ród. I tutaj wodór na pewno mógłby odegrać dosyć istotną rolę i ograniczyć bardzo dużą jednak emisję tej gałęzi przemysłu, czyli wytwarzania stali, która odpowiada za chyba, z tego co dobrze przeglądałem dane, to ponad 10% w ogóle produkcji gazów cieplarnianych do atmosfery. Także tutaj na pewno wodór mógłby się bardzo przyczynić. Natomiast oczywiście musielibyśmy mieć wiarygodne i czyste źródła wodoru, no bo w tej chwili przypominam o tym, co mówiłem na początku, czyli 90% wydobywanego w tej chwili czy pozyskiwanego wodoru jest pozyskiwane w sposób nie do końca czysty. Czyli de facto musimy wciąż wydobywać gaz ziemny, musimy wciąż wydobywać ropę naftową, tylko po to, żeby przy okazji powstawał wodór, którego powstaje relatywnie mniej, więc to nigdy nie będzie takie źródło, które nam zastąpi te paliwa kopalniane. Poza tym to będzie wciąż produkcja uzależniona od tych paliw kopalnianych, więc de facto będziemy gdzieś poruszali się w tym samym środowisku naftowym. Zresztą tak jak widać też po tych firmach, które są wiodące w produkcji tego brudnego wodoru, no to mamy tam Shella, mamy BP i wiele innych firm, chociażby nawet z krajów arabskich, które mają silny wpływ na to, jak to jest robione i wydaje mi się, że to akurat w przyszłości mieć nie będzie. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są takie rafinerie, na przykład w Kanadzie, które deklarują, że są w stanie oczyścić 90%, czy tam zatrzymać 90% gazów cieplarnianych w procesie, to w zasadzie nie ma znaczenia, bo cały czas musimy pamiętać o tym, że ten wodór powstaje przy okazji jakichś procesów. Więc to nie jest proces produkcji wodoru, tylko jest to proces produkcji paliw kopalnianych, czy tam ewentualnie przetwarzania paliw kopalnianych, przy których powstaje wodór. Więc moim zdaniem jest to cały czas proces bezsensowny, który do niczego nie prowadzi, czyli nie prowadzi do redukcji tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli konsumpcji paliw kopalnianych. Według takich bezpośrednich wyliczeń na tą chwilę, w większości gałęzi przemysłu, o których wspomniałem wcześniej, wciąż bardziej opłacalnym jest bezpośrednie spalanie paliw kopalnianych. Tak, czyli po prostu palimy, może to jest mocne słowo, ale tak w dużej przenośni, palimy ropę naftową, palimy węgiel i to jest bardziej opłacalne, nawet z perspektywy tych wszystkich gazów cieplarnianych, jeżeli chodzi o produkcję energii, a w szczególności te wszystkie rzeczy związane z produkcją stali, czy na przykład transportem lotniczym, w którym spalamy benzyny.
Więc na tą chwilę jest to troszeczkę proces na siłę, ale odłóżmy go troszeczkę na bok i skupmy się na tym, co może być jakąś przyszłością, czyli produkcja wodoru zielonego, czyli produkcja wodoru będącego produktem elektrolizy wody. No bo wody mamy może nieskończone zasoby, ale musimy pamiętać, że przy produkcji energii z wodoru znowu powstaje woda. Więc de facto tak jakby odwracamy ten proces, czyli najpierw mamy nakład energii, żeby tą wodę rozbić na wodór i tlen, a później ponownie, to oczywiście w cudzysłowie, bo to nie są te same cząsteczki, ale łączymy wodór z tlenem i powstaje nam woda. Więc de facto mamy coś w rodzaju, w cudzysłowie, obiegu zamkniętego. W międzyczasie z jednej strony zużywamy energię, z drugiej strony odzyskujemy tą energię w tym procesie. No i teraz największy problem na tą chwilę jest taki, że tej zielonej energii, mimo wszystko, mimo iż mamy tyle tych farm fotowoltaicznych, mimo iż mamy tyle tych farm wiatrowych, tego zielonego wodoru wciąż powstaje tylko 10%. Mało tego, ten wodór niesie ze sobą dużo innych problemów, bo przede wszystkim załóżmy, że kumulujemy tę energię z tych wszystkich farm wiatrowych, z tych wszystkich farm paneli fotowoltaicznych i w jakimś miejscu produkujemy wodór. Tylko powstaje mnóstwo innych problemów, czyli transport wodoru i przechowywanie wodoru. Nawet gdyby się udało wykorzystać te wszystkie farmy fotowoltaiczne lub ilość farm fotowoltaicznych byłaby wystarczająca lub przekierowalibyśmy ich energię na produkcję tego zielonego wodoru i produkcję tych wszystkich wiatraków, to wciąż musimy pamiętać, że na przykład wziąć pod uwagę efektywność energetyczną obecną samochodu elektrycznego, gdybyśmy zamienili ten samochód na wodorowy, to 60% energii jest stracone w procesie. Abstrahując, że kosztowo to jest w ogóle nieopłacalne, ale 60% energii jest stracone. W sytuacji, kiedy robimy to bezpośrednio, czyli tą energię elektryczną, którą kierujemy na produkowanie wodoru, kierujemy bezpośrednio do samochodu elektrycznego, tej energii w procesie jazdy samochodu tracimy tylko 20%. Więc to jest jakby taki pierwszy miernik tego, jaki to ma sens na tą chwilę. Natomiast wielu ludzi będzie twierdziło, że wodór jest świetnym magazynem energii. No i znowu to nie jest prawda, bo magazynowanie wodoru jest bardzo kłopotliwe. Wodór, żeby uzyskać odpowiednią gęstość i żeby go zgromadzić odpowiednią ilość, potrzebuje specjalnych zbiorników pod gigantycznym ciśnieniem. Przypominam, że zbiorniki na przykład w takim Miraju, to one miały chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 700 barów. To jest, uwierzcie mi, to jest niesamowite ciśnienie, wziąć pod uwagę, że na przykład w oponach mamy, chyba w Tesli mamy 3 bary. Więc potraficie sobie wyobrazić, jakie to jest niesamowite ciśnienie w normalnym samochodzie osobowym. Dodatkowo wodór jest bardzo małym pierwiastkiem i on ma niesamowite tendencje ucieczkowe. Tak? Czyli on się przedostaje praktycznie przez każdy materiał. Bardzo skomplikowane są te zbiorniki. To są takie siatki z włókna, które tak się jakby krzyżują, taki materiał skrzyżowany, że on więzi te cząsteczki, ale one im tak mimo wszystko uciekają, więc gdybyście taki zbiornik zostawili, nie wiem, na 5 lat, no to on by się po prostu opróżnił i ten wodór by całkowicie uciekł, więc musicie sobie wyobrazić, jakie to jest trudne, a już w ogóle transportowanie wodoru, czyli jakiekolwiek rurociągi z wodorem, no to jest po prostu masakra. Wodór pod takim ciśnieniem, gdybyśmy musieli transportować, to byłoby bardzo ciężko, a z drugiej strony, gdybyśmy musieli go w fazie lotnej transportować, to jego transportowanie trwałoby niesamowicie długo. Dlatego ten wodór, on musi być magazynowany w tym miejscu, w którym jest wytwarzany, więc łatwiej jest dostarczyć energię do tego miejsca, gdzie ten wodór byśmy uzyskiwali, niż dostarczać wodór do miejsca, gdzie on ma być odbierany. Więc to też powoduje, że mamy pewne ograniczenia związane z tym, gdzie na przykład mogą powstać stacje ładowania i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że na tą chwilę przynajmniej wziąć pod uwagę obecną wiedzę technologiczną i obecne możliwości technologiczne, wodór po prostu będzie miał bardzo trudne życie w gospodarce i w wykorzystaniu, z tego względu, że chociażby takie bardzo proste banki energii, typu na przykład, nie wiem, koła grawitacyjne, czy na przykład przelewanie wody z góry na dół, są bardziej efektywne niż gromadzenie wodoru, czyli wytwarzanie wodoru. Poza tym wodór, tak jak zauważyliście, jest trudniejszy do transportowania niż energia elektryczna. Energię elektryczną w tej chwili transportujemy istniejącą siecią. Owszem, oczywiście ona może być niewydajna, natomiast ją zmodernizować jest dużo łatwiej niż zbudować rurociąg wodorowy. To jest w ogóle absurd. Nie ma takich rzeczy jak rurociąg wodorowy. Jest to po prostu bardzo technologicznie skomplikowany proces. No ale znowu bądźmy przychylni dla wodoru i spróbujmy powiedzieć sobie, dobrze, zrobimy ten gigantyczny wysiłek, doprowadzimy tę energię do tego miejsca, gdzie będzie wodór powstawał, będziemy go magazynować, będziemy tankować. No i już wiemy w tej chwili, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo
skracają się czasy ładowania samochodów elektrycznych. No, napomknę chociażby BYD, które potrafi się naładować już w 5 minut. Abstrahując, jakie są potrzebne warunki do tego, żeby to stworzyć, no to pokazuje pewną ścieżkę rozwoju. Patrząc też na to, że te baterie są coraz tańsze, że te baterie mają coraz lepszą pojemność, a samochody elektryczne są coraz bardziej efektywne, wydaje się, że przynajmniej na tą chwilę stosowanie wodoru w samochodach osobowych do indywidualnego transportu jest w ogóle na tą chwilę bez sensu, więc na pewno jeżeli cokolwiek zastąpi samochody spalinowe, to będą to samochody elektryczne, przynajmniej na jakiś czas, dopóki technologia się nie zmieni. No ale zobaczmy, spróbujmy to rozpatrzyć też w kontekście transportu ciężkiego. Czyli tego miejsca, gdzie ewentualnie ilość zgromadzonego wodoru mogłaby być adekwatna do ilości baterii, które taka ciężarówka musiałaby z sobą wieźć, żeby przejechać te, powiedzmy, 1000 km. No i znowu, jak patrzymy na rozwój technologii, to wydaje się, że jednak mimo wszystko dużo korzystniejsze będzie skorzystanie z technologii bateryjnej. I tutaj powołam się na coś, czego nie lubię, czyli wykażę coś, patrząc na to, jak się rozwija rynek. Bo de facto rynek rozwija się tak, jak dla niego są korzystne technologie, czyli co to jest tańsze, co jest szybsze. Natomiast na tą chwilę Unia Europejska właśnie, zresztą dziękuję za tą informację z naszym kolegą z PSNM, Unia Europejska inwestuje w sieć ładowania ciężarówek elektrycznych. I wygląda na to, po analizach, które dokonała Unia Europejska, chociaż może nie jest to najlepsze źródło danych, że transport elektryczny będzie najlepszą alternatywą na tą chwilę dla transportu spalinowego. Czyli budujemy sieć ładowania, baterie są coraz lżejsze, baterie mają coraz większą gęstość energetyczną, lub są coraz tańsze i ładują się coraz szybciej. Bo największym, może nie największym, ale jednym z dużych problemów samochodów elektrycznych o dużych gabarytach było to, że miały duże baterie. W tej chwili będzie ładowana specjalna infrastruktura do ładowania samochodów ciężarowych, która przy okazji będzie mogła służyć też samochodom spalinowym. Czyli to de facto jakby jeszcze lepiej usprawni poruszanie się po naszym kraju, jak i po innych. Polska jest szczególnie tutaj istotnym elementem z tego względu, że Polska jest w zakresie logistyki międzynarodowej drugim lub pierwszym co do wielkości graczem w Europie. Tak? Czyli mamy najwięcej samochodów, no i tak naprawdę nasza flota, która chyba w tej chwili ma około 1 miliona ciężarówek, musi dojść do największej jej transformacji. Bo w tej chwili procentowo w stosunku do wielkości floty mamy najmniej samochodów elektrycznych, czy w ogóle korzystających ze źródeł odnawialnych. Wiele materiałów też na YouTubie oglądałem, gdzie ludzie mieli problem w ogóle z tankowaniem wodoru. Oczywiście jest to wczesne stadium tej technologii, no ale pamiętajmy o tym, że te technologie wystartowały niemalże jednocześnie, a w ogóle patrząc wstecz, jakby paliwa na przykład, cele paliwowe do wodoru powstały też niemalże wtedy, kiedy powstały samochody elektryczne, a jeśli nie wcześniej, więc ta technologia nie jest absolutnie nowa. Pozyskiwanie wodoru nie jest niczym nowym. Ludzie znają tę technologię, natomiast ona na tą chwilę jeszcze nie doszła do takiego stadium, gdzie byliśmy w stanie po prostu ten wodór wykorzystać tak efektywnie, jak jesteśmy w stanie wykorzystać energię elektryczną. Spójrzmy jeszcze raz na te wszystkie gałęzie gospodarki, o których mówiliśmy na samym początku, w których wodór mógłby mieć zastosowanie zamiast paliw kopalnych, czy nawet zamiast energii elektrycznej, sensu stricte podawanej jako energia elektryczna, no to wydaje mi się, że rzeczywiście wodór w metalurgii, nawet ten szary wodór, który powstaje tak czy siak, można spokojnie do tego wykorzystywać, bo dzięki temu zaoszczędzimy bardzo dużo emisji. Jeżeli chodzi o transport lotniczy, tak, zdecydowanie wodór może być rozwiązaniem, bo tutaj technologia bateryjna szybko nie znajdzie zastosowania i widzimy to też w technologii dronowej, czyli w tej niewielkiej skali dronów elektrycznych zasilanych bateryjnie widzimy tak naprawdę, jakie one mają długości przelotów, jaki ciężar są w stanie unieść i ile muszą ze sobą zabrać baterii, żeby jakąś ilość czasu wytrzymać w powietrzu. Więc raczej uważam, że technologia zbliżona do dronowej czy technologia lotnictwa bateryjnego będzie raczej technologią lotnictwa indywidualnego. I osobiście na to liczę. Natomiast jeżeli chodzi o krótkie przeloty pasażerskie i średnie przeloty pasażerskie, to według wstępnych analiz wygląda, że tutaj jest miejsce dla wodoru. Mamy jeszcze jedną gałąź, o której rozmawialiśmy, czyli transport morski. Jeżeli chodzi o transport morski, no to też chciałem Wam przypomnieć, że kontenerowiec BYD, który jakiś czas temu, samochodowiec BYD, który został zwodowany jakiś czas temu, jednak był elektryczny, zasilany bateryjnie. I ten sam argument, który podawałem na początku, że statki morskie czy oceaniczne mogą wygenerować dosyć dużą ilość miejsca na przechowywanie ciekłego wodoru czy wodoru mocno sprężonego,
Natomiast tak samo mogą to miejsce generować na baterie. I dodatkowo mogą mieć generatory, które w sytuacji awaryjnej będą w stanie wytwarzać energię elektryczną lub po prostu zwykłe silniki spalinowe, które będą te statki w sytuacji awaryjnej napędzać, tak jak mamy w jachtach, które posiadają jednak niewielkie łódki motorowe, żeby w sytuacji flauty, czyli braku wiatru, móc dalej się poruszać. Już nie będę fantazjował na temat wykorzystania fotowoltaiki czy wiatraków, bo stosowanie wiatraka na statku jest w ogóle przeciwskuteczne i powoduje opory. Natomiast taką technologię też oczywiście przy najbardziej fantastycznej wersji można wykorzystać. Patrząc na obecną sytuację, energia elektryczna jest najbardziej uniwersalna. Jej gromadzenie jest relatywnie najłatwiejsze. Ja już abstrahuję od banków energii, bo oprócz tego pamiętajcie, że mamy banki energii na przykład grawitacyjne. Tak? Czyli coś możemy podnieść, wykorzystując energię elektryczną, możemy podnieść to do góry, później opuścić i w międzyczasie wygenerować energię elektryczną, która nam jest potrzebna. Czyli w ten sposób możemy gromadzić nadwyżki energii wyprodukowane wtedy, kiedy mamy operację słoneczną. Wiadomo, że jedno rozwiązanie nie jest do wszystkiego. Problemem odnawialnych źródeł energii jest to, że są mało przewidywalne. Niestety wodór tej luki nam nie wypełni. Myślę, że prędzej nam tą lukę wypełnią właśnie systemy bateryjne, banki energii różnego rodzaju, które będą w stanie po prostu tą energię dla nas gromadzić na później. A oprócz tego oczywiście, przynajmniej przez jakiś czas, nie obejdzie się bez standardowej produkcji energii. Może i na bazie węgla, może na bazie atomu, natomiast na pewno takie źródła tranzycyjne, zbilansowane będą nam potrzebne w momencie, kiedy ta produkcja będzie niższa. Pamiętajmy, że jesteśmy w kraju, w którym mamy zimę, operacja słoneczna w tym czasie trwa dużo krócej i nie możemy polegać na fotowoltaice, przynajmniej my jako Polska. Niniejszym zapraszam Was bardzo serdecznie w ogóle do dyskusji na temat wodoru i jego przyszłości. Ja osobiście tej przyszłości przynajmniej na najbliższy czas nie widzę. Myślę, że w ciągu mojego życia będzie bardzo ciężko o to, żeby wodór stał się istotnym źródłem energii, ale może się mylę. Liczę tutaj bardzo serdecznie na Wasze głosy. Zapraszam do wzmożonej dyskusji pod filmem, a pozostaje mi tylko podziękować Wam za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i jeszcze raz serdecznie zaprosić Was do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. I przy okazji, dzięki jednemu z widzów wypróbowaliśmy formę nagrywania filmu statyczną. Także dajcie nam znać, co o tym sądzicie.